I wiecie co? Kupiłem chleb 5 dni temu. A on jest cały czas świeżutki, jakby dopiero co był otwarty. Ja nie chcę wiedzieć, co ja jem. No to dzień dobry Państwu, witam Państwa w Kanadzie. Chciałem popłynąć tam na taką wyspę, żeby mieć ładny, piękny widok na Toronto. Ale niestety spóźniłem się na łódkę chyba z 10 minut, a kolejna jest za 1,5 godziny. W jedną stronę płynie się pół godziny i w drugą też pół godziny, co oznaczałoby, że straciłbym 2,5 godziny tylko po to, żeby mieć jeden ładny widok. Ale taki lifehack. Tam wcześniej są takie ładne łódki, to jest takie miejsce bardziej turystyczne i tam za rejs w jedną stronę jest 12 dolców, a jak pójdzie się kawałek dalej do portu, to za bilet w dwie strony płaci się $9. Kanada to wielkie metropolie, krajobrazy, które można uznać za najpiękniejsze na świecie. Ponad 40 parków narodowych, 2 morskie obszary chronione, mnóstwo rzek i lasów. Ponad połowę kraju pokrywają lasy z drzewami o wysokości nawet 60 metrów. Więc w Kanadzie jest co robić i Kanada ma się czym chwalić. Widziałem pierwszego transseksualistę. Znaczy, to oczywiście mogła być po prostu bardzo brzydka, męska i wyjątkowo źle umalowana kobieta. Natomiast, cóż no, piękne mamy czasy, nie? Że jak zaczynasz się z kimś spotykać, to musisz jak najszybciej pójść do łóżka, żeby się przekonać, kto w tym związku jest babą, a kto chłopem. Trochę się zastanawiam, jak to będzie z tym kanadyjskim angielskim, ale powiem wam, że nie jest źle. Znaczy, Kanadyjczycy mówią tak jak Amerykanie, czyli jak wypowiedzą jedno zdanie, to w tym zdaniu 2 słowa pominą, 2 słowa skrócą, jeszcze dorzucą jakiś slang, ale da się to zrozumieć, nie ma z tym problemu. Natomiast często niektóre słowa wymawiają czy czytają w bardzo dziwny sposób. I dla mnie najlepszym przykładem jest tutaj nazwy metra. Coś stają czytają jako Ossington, oni czytają jako Ointen, a coś stają czytają jako Bathurst, oni czytają jako Bander. Toronto w języku Indian oznacza miejsce spotkań. Już około 1000 roku przed naszą erą Indianie spotykali się tutaj, żeby handlować. Dziś żyje tutaj 90 różnych grup etnicznych mówiących 100 różnymi językami. W ogóle wiecie, ile kosztuje najtańszy, bo oczywiście, że wziąłem najtańszy hostel w Toronto? $50 za noc. Więc jak ktoś się spodziewa, że w Kanadzie da się tanio żyć, to się nie da. Tylko 25% Kanadyjczyków uważa się za Kanadyjczyków. Olbrzymią grupę stanowią tutaj Ukraińcy, których jest tak dużo, że domagali się nawet w pewnym momencie, żeby język ukraiński został uznany za trzeci język narodowy. Polaków też jest tutaj oczywiście bardzo dużo, około 500 000. Nasi przyjeżdżali tutaj, gdy u nas się źle działo, czyli najczęściej po powstaniach, po wojnach albo w czasie stanu wojennego. Bardzo dużym problemem jest Quebec, zamieszkany prawie wyłącznie przez potomków francuskich osadników. Między Quebecem a resztą kraju są stosunki ewidentnie wrogie. Anglojęzyczni najzwyczajniej w świecie ich ignorują, podczas gdy Francuzi przywiązują bardzo dużą wagę do własnej kultury i tożsamości. Można powiedzieć, że tutaj ta dwukulturowość zabija trochę ideę wielokulturowego państwa. Francuzi nie chcą być tylko elementem układanki, chcieliby być składnikiem zasadniczym, kluczowym dla istnienia państwa. Ale na ten temat jeszcze będę opowiadał. Gdy historia Europy to opowieści o powstawaniu wielkich miast i wspaniałych cywilizacji, tutaj ludzie zmagali się głównie z dziką przyrodą, klimatem i przeciwnościami losu. W ogóle pierwsi podróżnicy, którzy dotarli do Kanady, marzyli o złocie, a znaleźli drewno i rzeki pełne ryb. A nad moją głową CN Tower. No, ale nie wchodzę do góry, bo bilet kosztuje prawie 200 zł. A ja mam jeszcze plany i wolę te pieniądze przeznaczyć na coś innego. Jeśli chodzi o utrzymanie przydomowych ogródków, czy ogólnie miejskiej zieleni, powiem szczerze, że dostrzegam taki straszliwy tumiwisizm, czyli są jakieś, nie wiem, chwasty, trawa nieprzycięta, tego typu rzeczy. Najwyraźniej Kanadyjczycy po prostu nie zwracają na to szczególnej uwagi. A samo Toronto ma taki klimat, powiedziałbym, że mało miasteczkowy, nawet miejscami wręcz wiejski. Wtedy całe wielkie drapacze chmur są tylko w downtown, to jest taki maciupki wycinek miasta. Poza tym są po prostu, zabudowa jest niska, są sobie takie domki, najczęściej bym powiedział, że niezadbane. No dobrze, proszę Państwa, wodospad Niagara to w rzeczywistości są 2 wodospady. Ten tam to jest amerykański, mniejszy, a tam mamy kanadyjski, tak zwany Horseshoe Falls, czyli Niagarę właściwą. W ciągu 1 minuty przez te wodospady przetacza się 14 milionów litrów wody. O, taka łódeczka, jak tu widzicie, albo jak tam widać płyną, kosztuje $37. Spoko cena, myślałem, że będzie drożej. Podpływa się aż tam pod samiuśki wodospad. Trzeba liczyć się tylko z tym, że będzie się bardzo, bardzo mokrym. Jeżeli chcecie zobaczyć Niagarę, to musicie się spieszyć, ponieważ ta gigantyczna masa wody powoduje bardzo silną erozję i wodospad cofa się w tempie około 1 metra rocznie w kierunku jeziora Ontario. Przewiduje się, że jeżeli nic się nie zmieni, to za 20 000 lat Niagara przestanie istnieć, więc macie tylko 20 000 lat, żeby się tym widokiem nacieszyć. Później już nie będzie można.
Niagara od lat rozpalała wyobrażenia Amerykańców. Bito tutaj różnego rodzaju rekordy i na przykład w 1859 roku Francuz Baudin przeszedł nad wodospadem na linię, a w 1901 roku Annie Taylor przepłynęła wodospad w beczce i przeżyła, co jest bardzo istotne. Niagara od lat cieszy się wielką popularnością wśród amerykańskich nowożeńców. Ludzie biorą ślub i przyjeżdżają tutaj robić sobie zdjęcia. Natomiast czy zasługuje ona na tak duży podziw? Tutaj zdania są podzielone. I na przykład Oscar Wilde pisał, że Niagara będzie pierwszym małżeńskim rozczarowaniem Amerykanów. Ja natomiast przyznam szczerze, że zmagam się z czymś takim jak klątwa podróżnika, czyli wiecie, jak się dużo po świecie podróżuje, wiele miejsc się widziało, no to inne miejsca nie budzą już takiego podziwu jak powinny. Ja mógłbym wymienić sami kilka wodospadów na Islandii, które robią większe wrażenie. Natomiast, żeby nie było, to wciąż jest bardzo ładny, piękny wodospad, no ale widziałem lepszy. All we ever want is more, a lot more than we had before. So take me to the nearest shore. Can you hear it ring? It makes you wanna sing. It's such a beautiful thing. Wynająłem sobie pokój tutaj w tej ruderze, bo to było najtańsze, co znalazłem, ale niestety nikogo nie ma w środku, a jak dzwonię, to nikt nie odbiera telefonu. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś wyjebka. Dzisiaj jest święto Dziękczynienia, więc chciałem jeszcze znaleźć jakiś sklep czynny, zostawić bagaż i po prostu pójść jeszcze porobić zakupy, zanim wszystko się pozamyka. Z tym świętem Dziękczynienia powiem wam, że głupieją trochę Kanadyjczycy. Jest mniej więcej tak jak w tych wszystkich filmach amerykańskich, że jak jest święto Dziękczynienia, to wszyscy sobie składają życzenia na ulicy i ogólnie każdy jest dla siebie miły. I faktycznie tak jest. Na przykład widziałem w autobusie, wszedł jeden koleś, który nie ma pieniędzy, żeby zapłacić za przejazd, no to kierowca machnął ręką, powiedział Thanksgiving i mógł jechać za darmo. Jeśli chodzi o ceny, no to jest drogo, jest bardzo drogo. Bardzo drogie są szczególnie wszelkiego rodzaju knajpki i jako taki doskonały przykład poszedłem sobie wczoraj do Subwaya. Chciałem po prostu coś małego, żeby mój brzuch przestał burczeć. Zauważyłem, że oni mają tam coś takiego jak takie sidekicki. I na obrazku wyglądało to na takiego małego hamburgerka, więc mówię, okej, biorę to. Jak zauważyłem, że babka położyła na ladzie dosłownie taką bułeczkę, wezmę dwa. I za dwie takie bułeczki, takie mikro hamburgerki zapłaciłem 37 zł. Natomiast w zwykłych sklepach już tej różnicy aż tak bardzo nie czuć. Można tutaj podziękować naszej kochanej polskiej inflacji, bo ta przepaść między cenami polskimi a kanadyjskimi jest, ale nie robi aż takiego wrażenia, jakby pewnie robiła jeszcze, nie wiem, ze 2 lata temu. Bardzo drogi jest transport publiczny, wszelkiego rodzaju autobusy, pociągi i tego typu rzeczy są strasznie drogie. Natomiast tutaj też trzeba uważać, bo każde miasto ma swój własny system i każde miasto ma swoją własną kartę, którą się po prostu płaci w autobusach. Ja popełniłem tutaj kardynalny błąd, bo myślałem, że trzeba mieć tą kartę, żeby płacić w autobusie. Natomiast okazuje się, że jeżeli ma się odliczoną kwotę, to można po prostu wyrzucić kierowcy i też się jedzie. Natomiast całkiem spoko wychodzą samoloty. W sensie, jeżeli chce się jeździć po Kanadzie, no to Kanada jest, wiecie, to jest gigantyczny kraj. Jak chcesz pociągiem przejść z jednego wybrzeża na drugie, to jedziesz po pierwsze 7 dni, a po drugie płacisz parę tysięcy. Nie opłaca się. Najlepszą opcją podróżowania po Kanadzie są samoloty. Oni mają tanie linie lotnicze, które latają między dużymi miastami. Najczęściej po prostu pomiędzy stolicami poszczególnych stanów. No i ja na przykład z Toronto do Winnipeg za lot zapłaciłem 600 zł, ale miałem wykupiony bagaż. Jakbym leciał tylko z podręcznym, płaciłbym 300 albo 400 zł. Co innego jak chce się na przykład latać w ramach jednego stanu, czyli na przykład jak chcesz się dostać z jakiegoś miasta do innego, do jakiegoś mniejszego miasteczka w danym stanie, no to takie lokalne samolociki kosztują fortunę, ale do tego jeszcze wrócę. Natomiast najdroższe z tego wszystkiego dla mnie w sposób wręcz niezrozumiale drogie są noclegi. Bo w każdym mieście, w jakim do tej pory byłem, za łóżko w pokoju wieloosobowym płaci się tak, 170 zł za noc. Dobra, kończąc już ten temat, jeszcze jedna całkowicie dla mnie niezrozumiała i strasznie irytująca kwestia, że ceny wszędzie podawane są netto. Czyli na przykład jak widzisz, że coś kosztuje 5 dolców, to jak podchodzisz do kasy i przychodzisz do płacenia, okazuje się, że musisz dać prawie 7. I to samo tyczy się również Bookingu. I na przykład ta rudera, którą widzieliście, to na Bookingu kosztowała na $38. W ogóle jak to zacząłem, to takie wow, jak tanio. No, a jak przyszło do płacenia, okazało się, że
jeszcze mi doliczyli 14 dolców jakichś tam podatków. I to wiecie, to nie jest oszustwo, bo ja potem sprawdzałem i faktycznie jest tak, że jak jest na bookingu podana cena, to pod spodem małym druczkiem jest napisane, że nie uwzględnia podatków. I więc, o, flaga ukraińska. No, tutaj w Kanadzie też wspierają Ukraińców na każdym roku. I dobrze, bo ja też wspieram. Ogólnie mam dzisiaj taki strasznie marudny dzień, bo jestem niewyspany. Ogólnie jest tak, że w Kanadzie każde duże miasto specjalizuje się w jakiejś dziedzinie. I na przykład Toronto to są finanse, giełda, handel ze Stanami Zjednoczonymi i Europą. Montreal to jest kultura i moda. Vancouver handel z Azją i handel tymi metalami szlachetnymi. Calgary to jest handel produktami surowcowymi. A Winnipeg to jest z kolei handel produktami rolnymi. I znowu flaga ukraińska, także spałem dzisiaj 10 godzin. Wyspałem się, naprawdę porządnie się wyspałem. Mam dużo energii, mogłem porobić coś śmiesznego. A zamiast tego jadę na pociąg i będę 2 dni jechał pociągiem. Warto mieć zawsze w kieszeni parę dolców, tak ze 3 z jakimś groszem, bo tyle mniej więcej kosztuje autobus i zawsze trzeba sobie po prostu w kieszeni i jadę, no. Dobra, porobiłem zakupy na 2 dni. Myślę, że żarcia mi wystarczy, nie powinienem głodować. Teraz muszę się spieszyć na dworzec, bo dostałem przed chwilą maila, że jeżeli pociąg podjedzie szybciej, to szybciej też odjedzie. Więc ogólnie Kanada to jest taki kraj, gdzie pociągi się nie spóźniają, tylko odjeżdżają przed czasem. No nie jest demonem prędkości ten pociąg. Jak tak liczyłem ilość kilometrów, jaką mamy do przejechania i czas, jaki planowo będziemy jechać, to wychodzi, że ten pociąg jedzie tak 30 km na godzinę, więc no niezbyt szybko. Tak wygląda klasa ekonomiczna, czyli najtańsza możliwa. Chciałem wam też pokazać, jak wyglądają te inne, droższe klasy. Zrobiłem sobie taki pierwszy obchód pociągu jeszcze wtedy bez kamery i niestety pobiegła ze mną konduktorka i mnie wygoniła. Powiedziała, że jak mam bilet w klasie ekonomicznej, to mam siedzieć w klasie ekonomicznej. Oczywiście ona powiedziała to w sposób znacznie milszy, bo Kanadyjczycy ogólnie są bardzo mili, no ale mniej więcej o to chodziło. Natomiast to, co widziałem, to to, że tam dalej są prysznice, więc można się wykąpać w pociągu. Są też wagony takie typowo sypialne z łóżkami. Jest jeden wagon dziwny, w którym są takie malutkie pokoiki. W tych pokoikach są, no powiedzmy, że fotele mniej więcej, może trochę lepszego standardu niż tutaj. Ale co najdziwniejsze, tuż przed fotelem jest kibel. I te pokoiki nie są oddzielone od korytarza drzwiami, tylko zwykłą zasłoną. Już pomijając kwestię prywatności, to też w ogóle nawet nie wiem, czy to jest fajne, żeby srać 30 cm od miejsca, gdzie się śpi. Ale chcecie zobaczyć coś fajnego? To chodźcie. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Cóż, Churchill to jest miejscowość położona w klimacie subarktycznym. Wszędzie dookoła miasta mamy typową tajgę. Zimą, gdy temperatura spada do minus 30, minus 40, czasami nawet do minus 50 stopni, większość mieszkańców opuszcza miasto. Warunki są tutaj kiepskie. Jest zimno, cały czas pada deszcz, wieje bardzo silny wiatr. Ależ wieje. Czekam na okienko pogodowe, liczę na to, że pogoda trochę się poprawi i będę mógł wyjść na miasto i coś ponagrywać, bo mam wam do opowiadania całkiem sporo. Churchill to jest miasto, które słynie przede wszystkim z niedźwiedzi polarnych. Ja przyznam szczerze, że nie chciałem tutaj przyjeżdżać, bo wydawało mi się, że jest to miasto bardzo turystyczne, takie oklepane. Na zasadzie, że jak ktoś chce zobaczyć niedźwiedzie polarne, to przyjeżdża do Churchill. Ja chciałem sobie znaleźć jakieś inne, mniej turystyczne, mniej popularne, może nawet bardziej dzikie. No i cóż, okazało się, że alternatyw za bardzo nie ma. Churchill to jest tak na dobrą sprawę jedyne miasto na świecie, do którego jest stosunkowo łatwo się dostać i w zasadzie nie trzeba nigdzie się ruszać, bo te niedźwiedzie są wszędzie wokół dookoła miasta. Miasto jest cały czas strzeżone przez strażników, którzy są rozlokowani dookoła miasta. Jeżeli ktoś zauważy niedźwiedzia, to natychmiast o tym informuje. W mieście są syreny alarmowe i na przykład dzisiejszej nocy syreny wyły. To oznaczało, że jakiś niedźwiadek przedostał się do miasta. Jest tutaj też tak, że nie zamyka się domów, w sensie możesz wejść do dowolnego domu, zawsze drzwi są otwarte, a to właśnie po to, że jakby ktoś natknął się na niedźwiedzia, to ucieka do najbliższego domu, otwiera drzwi i po prostu jest bezpieczny. No i właśnie jedna z największych tragedii, jakie wydarzyła się w ostatnich latach, to facet wracał sobie wieczorem
z baru do domu, no i natknął się na niedźwiedzia, więc zrobił to, co każdy by zrobił, czyli po prostu uciekł do najbliższego domu. Chciał otworzyć drzwi i nie wiadomo czemu, ale ktoś te drzwi po prostu zamknął. Drzwi były zamknięte, no i niedźwiedź go dopadł. Na świecie całkowita populacja niedźwiedzi polarnych wynosi około 25, może 30 tysięcy. Jest 5 państw, w których można spotkać niedźwiedzie polarne. To są Kanada, Stany Zjednoczone, a konkretnie Alaska, Norwegia, a w zasadzie Spitsbergen, Rosja i Dania. Dania, czyli no tutaj tak naprawdę ich terytorium zamorskie, czyli Grenlandia. Przy czym 2/3 całej światowej populacji niedźwiedzi popularnych znajduje się w Kanadzie. I tutaj, wokół Zatoki Hudsona, szacuje się, że mieszka około 1000 sztuk. Koło Churchill znajduje się też specjalne więzienie dla niedźwiedzi. Chodzi o to, że jeżeli jakiś niedźwiadek za bardzo zbliży się do miasta, to jest łapany i zamykany w więzieniu. W tym więzieniu warunki są takie, że jak z niego wychodzi, to najczęściej jest wkurzony, zirytowany, najczęściej też lekko straumatyzowany. Chodzi po prostu o to, żeby niedźwiedziowi miasto kojarzyło się źle i żeby nie chciał tutaj więcej wracać. Natomiast jeżeli trafi się jakiś niedźwiedź recydywista, bo każdy niedźwiedź, który trafia do więzienia, jest w pewien sposób oznaczony, więc oni wiedzą, z kim mają do czynienia. Jeżeli trafi się jakiś niedźwiedź recydywista, to jest zamykany na dłuższy okres, żeby go jeszcze bardziej wkurzyć. Arktyka jest też regionem najbardziej na świecie czułym na zmiany klimatyczne i widać to też tutaj w Churchill, bo jeszcze 50 lat temu niedźwiedzie przebywały w tym regionie średnio 2 tygodnie w ciągu roku. Natomiast w ciągu 50 lat klimat zmienił się o tyle, że Zatoka Hudsona rozmarza średnio 2 tygodnie szybciej i zamarza 2 tygodnie później. Co sprawia, że niedźwiedzie siedzą tutaj dodatkowy miesiąc, głodując. Niedźwiedzie sobie się żyją na lodzie i tam polują na foki i tak dalej. W momencie, gdy przybywają tutaj w Churchill, one nie mają co jeść, więc one głodują, one czekają na to, aż zatoka zamarznie, dopiero wtedy będą mogły się najeść. Teoretycznie niedźwiedzie wokół Churchill można spotkać w ciągu całego roku, natomiast ten sezon, gdzie jest, powiedzmy, że gwarancja spotkania niedźwiedzi, jest stosunkowo krótki. W tym roku został on wyznaczony między 10 października a 20 listopada. Ja jestem tutaj 14 października i powiem szczerze, że jest jeszcze za wcześnie, bo niedźwiedzi jest jeszcze bardzo mało. Za tydzień, 2 tygodnie, gdy zacznie padać pierwszy śnieg, gdy zaczną się robić pierwsze przymrozki, tych niedźwiedzi będzie znacznie więcej. Natomiast też warto pamiętać o tym, że tutaj wszystko jest uzależnione od pogody. Zdarzało się już tak, że zima przyszła zaskakująco szybko, zatoka zaczęła zamarzać dużo wcześniej niż zazwyczaj i na przykład już na początku listopada niedźwiedzi nie było. Churchill w 1981, znaczy już troszkę zaczynali w 79, ale tak naprawdę zaczęła się w 81, gdy przyjechał tutaj National Geographic robić program o niedźwiedziach polarnych. Miałem okazję poznać i porozmawiać z facetem, który zakładał jedną z pierwszych firm niedźwiadkowych w Churchill. We just want to be part of the environment out there. It's way different than it was 30 years ago. Opowiadał o czasach, jak to było na początku, że wtedy nikt nie przejmował się ekologią, ochroną przyrody, czy w ogóle samopoczuciem niedźwiadków. Mówił, że mieli jakieś swoje sposoby na przepędzanie niedźwiadków z miejsca na miejsce. Chodziło o to, żeby po prostu zgromadzić ileś tam niedźwiedzi w jednym miejscu, że jak przyjadą turyści, żeby można było ich tam zawieźć i im te niedźwiedzie pokazać. Rekord, o którym mówił, to, że udało im się zgromadzić 80 niedźwiedzi w zasięgu wzroku. Wszyscy byli zadowoleni, no bo mieszkańcy Churchill się cieszyli, no bo biznes się kręcił, kasa szła. Turyści też byli zadowoleni, no bo przyjeżdżali tutaj i dostawali to, co chcieli. Jak się spotka niedźwiedzia, to oczywiście najgorsze, co można zrobić, to uciekać. Nie wolno uciekać. Jest ileś tam sposobów odstraszania, natomiast opowiadali mi, że bardzo łatwo jest przestraszyć niedźwiedzia, na przykład biorąc 2 kamienie i uderzając kamieniami o kamień. Że niedźwiedzie bardzo nie lubią tego typu hałasu, typu jakichś, nie wiem, trzasków, uderzeń i tak dalej. I to płoszy niedźwiedzie. Można też rzucać kamieniami w niedźwiedzie, podobno bardzo tego nie lubią. Z tym, że jeśli chodzi właśnie o te sposoby płoszenia, to trzeba uważać, bo na przykład rzucanie kamieniami w niedźwiedzie powoduje, że owszem, niedźwiedź sobie pójdzie, ale prawdopodobnie zrobi kółeczko i wróci w to samo miejsce wkurzony, po to, żeby się z tobą policzyć.
Mówili mi też, że nigdy nie da się przewidzieć, co niedźwiedź zrobi, bo wydawać by się mogło, że tutaj, no tu ludzie, wiecie, wychowują się z tymi niedźwiedziami, dorastają z nimi, obserwują je na co dzień i mogłoby się wydawać, że wiedzą o niedźwiedziach wszystko, a oni mi powiedzieli, że niedźwiedzie potrafią czasami zaskoczyć takimi zachowaniami, że nikt by nie był w stanie tego przewidzieć. Jedno z takich nietypowych zachowań to przez lata myślano, że jest niemożliwe, żeby niedźwiedź zaatakował wieloryba, do czasu, aż ktoś nie nagrał filmiku, jak niedźwiedź próbował upolować wieloryba. I dodam jeszcze, że na to, jak łatwo jest zobaczyć niedźwiedzia polarnego wokół Churchill, wpływ ma również pogoda. Bo jeżeli pada albo wieje silny wiatr, to niedźwiedzie zachowują się tak jak ludzie, czyli się chowają. Wiecie, jakiego koloru jest sierść niedźwiedzia polarnego? Ona nie jest biała. Ona jest przezroczysta. A wiecie, jaki jest kolor skóry niedźwiedzia polarnego? Też nie jest różowiutka niczym pupcia niemowlęcia, tylko jest czarna. Na koniec pogadajmy jeszcze o kosztach. No nie jest tanio. Churchill to jest miejscowość tak trochę odcięta od świata. Nie prowadzi tutaj żadna droga, dostać się można tylko samolotem lub pociągiem. Samolot kosztuje około 7-8 tysięcy złotych w dwie strony. Natomiast pociąg, który jedzie z Winnipeg, jedzie 2 dni, kosztuje w dwie strony, no mi się udało kupić bilety za 1400, bo się załapałem na jakąś promkę. Więc 1400 zł za pociąg w dwie strony to jest pierwszy koszt. Drugi koszt to jest samo oglądanie tych niedźwiedzi, bo nie można się szwendać samemu, bo jak się trafi na niedźwiadka, no to ma się ogólnie rzecz biorąc trochę przerąbane. Jak ja wyszukiwałem sobie jakieś firmy świadczące usługi safari, że tak to nazwę, najwięcej firm oferuje wyjazdy kilkudniowe. Koszt takiego wyjazdu zaczyna się od 20 tysięcy złotych, ale są też dwie firmy, przynajmniej ja znalazłem dwie firmy, które świadczą usługi takiego wyjazdu jednodniowego. No i taki wyjazd jednodniowy to jest niecałe 2000 zł. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście kwestia spania. Na czas, gdy jest tutaj sezon na niedźwiedzie polarne, ceny wyskakują w kosmos i najtańsze jakie znalazłem to jest 1700 zł za noc. I żeby jeszcze było zabawniej, rezerwowałem to w lipcu, a jak patrzyłem chyba w połowie sierpnia, to już nigdzie nie było miejsc. Nie rezerwowałem przez Booking, bo na Bookingu praktycznie w ogóle nic nie ma. Trzeba po prostu wyszukać sobie w Google miejscówki w Churchill do spania i rezerwacja jest albo telefoniczna, albo mailowa. Wiele też jest rezerwacji przez internet, na zasadzie, że oni na swojej stronie mają możliwość zarezerwowania. No i jest też jeden supermarket, tu jest jeszcze jeden taki mały sklep i chyba jest jeszcze jeden mały sklep, ale ceny w Churchill są tak, no 2 razy spokojnie, może nawet i 3 razy wyższe niż w pozostałej części Kanady, więc warto też przyjeżdżać do Churchill z zapasem swojego jedzenia. No i dobra, udało mi się nagrać. Znalazłem swoje okienko pogodowe. Nie za bardzo wiem, czy można, ale wygląda zachęcająco. Kurde, ale te baterie... Jest niestety zimno i widzę, że baterie dostają po dupie niesamowicie. Chwila, moment, już są rozładowane, no ale cóż. Mam nadzieję, że tyle wytrzyma. No, spoko. To jeszcze można wyżej. To idę. A po prawej, po lewej Zatoka Hudsona. Teraz za moimi plecami, a teraz po mojej... nie wiem, nie znam się na kierunkach. Chyba po... No i spoko. Hudson Bay za moimi plecami, proszę Państwa. No. Nic, idę dalej.